Siema, w tym filmie chciałbym przedstawić Wam mój nowy build pod Lightning Arrow MF-a. Zaczniemy może od przykładowej mapki T17 z Back to Basics, pokażę Wam jak to fajnie śmiga, ale zanim do tego przejdziemy to ponad 60% oglądających nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, więc będzie mi bardzo miło jak zostawisz subka. Dzięki. Dobra, łapcie czysty, nieobrobiony gameplay z jednej przykładowej mapki, jaką zrobiłem. Mam do Was jeszcze jedną prośbę ogólnie. Jak możecie, to kliknijcie tą łapę pod filmem, bo testuję algorytmy YouTube'a, zastanawiam się, czy to rzeczywiście ma taki realny wpływ na zasięgi filmów. Także jak możecie, to kliknijcie, nic Was to nie kosztuje, a ja sobie będę testował i sprawdzał te analityki. Dzięki. No jak widzicie, build w takim stanie, w jakim aktualnie go mam. Bardzo fajnie śmiga te mapy. Oczywiście ten build później będzie dużo droższy, bo tutaj dołożymy jeszcze Simplexa, amulet, dołożymy Quiver zmirrorowany, więc on będzie dużo mocniejszy. Ale w tym budżecie, który na niego poświęciłem aktualnie, czyli jakieś 1,5 mirrora, 1,7 mirrora, coś w tym stylu. No jak widzicie, można zrobić fajny build, który lata Back to Basics 17 z MF-em przede wszystkim i robi to szybko, sprawnie i przyjemnie. Jeśli chodzi o łuk, no to oczywiście łuk mam ten fizyczny łuk zmirrorowany. Tutaj gramy fizyczny łuk, ponieważ konwertujemy physical w cold. Polecam ogólnie nie skipować filmiku, jeśli jesteście zainteresowani tym buildem, to nie skipujcie, ponieważ będą tu takie właśnie czasami informacje typu jak tego konwerta ogarnąć i tak dalej, żeby wszystko Wam na pewno dobrze działało. I teraz tak, mam tutaj ten łuk, Nimis, no to wiadomo, Nimis to Nimis, nic tutaj w nim szczególnego nie ma. Wrzuciłem quality na rezy, no żeby tego Lightning Reza trochę dokapować, bo miałem z nim problem. Jeśli chodzi o rękawiczki, no to rękawiczki powinniście mieć bardzo podobne, jak nie takie same. Tutaj hub jest ważny, chaos, res, suppress, oczywiście maximum frenzy, crit multi i convert do physical do cold. To jest też bardzo ważne, żeby na tych rękawiczkach tego konwerta ogarnąć. Headhuntera kupiłem z All Elemental Resistami Corrupted. Możecie sobie wziąć, jeśli Wam nie brakuje rezów, jakiś inny Headhunter. Po prostu tego Corrupta bierzemy zależnie co nam brakuje. W tej chwili Goldwyrmy mam skorruptowane bez modów. Dzisiaj na streamie próbowałem korruptować Goldwyrmy, Locus of Corruption niestety mi nie siadło. Generalnie to chcielibyśmy tutaj na pewno movement speeda. I to może być nawet jeden corrupt, możecie nawet kupić takie zwalowane te Goldwyrmy, byleby miały te 8, a najlepiej 10% movement speeda. To na pewno przyspieszy mapki i to jest fajnie, no pożądane to jest na pewno w tym. Tylko oczywiście szukamy max rola quanta, no i jak najwyższy res, żeby te rezy tutaj upchnąć gdzieś, żeby się z tym później nie męczyć. Venters Gambla bierzemy quanta, wysoki hub, wysoki rarity, no i jak najwięcej rezów damy. Już zależy jaki macie budżet, to taki sobie weźcie. Jeśli chodzi o amulet, to możecie zaznaczyć 10% quanta i tak naprawdę zacząć sobie szukać, możecie jakiegoś life'a jeszcze dodać i zacząć szukać coś, co ma sens pod waszą aktualną sytuację.
Ja na przykład uznałem, że ten amulet jest spoko na razie, dopóki do Simplexa nie dojadę, ponieważ ma 15% physicala jako extra lightning, to daje też sporo damage'u. Brakowało mi lightning reza, a on to miał. Reservation efficiency też jest spoko rzeczą, ma hapa. Atrybuty też gdzieś tam się przydały, więc całkiem spoko ten amulet siadł. Go właśnie kupiłem, nie craftowałem. Jeśli chodzi o hełm ten potrzebujemy do Rage'a i on jest konieczny. Ja z koraptów wybrałem AoE gemy, bo trochę nam to podboostowało nasze aury, więc myślę, że to jest spoko opcja, żeby te AoE gemy wziąć tutaj jeszcze zamiast na przykład Cannot Be Blinded możecie jakiegoś Maximum Life'a, korapta sobie wziąć czy coś. Można poszukać na Poet Rage'ie albo sobie polokusować jak tam chcecie. Klata jest generalnie do przekraftowania, ona będzie na pewno przekraftowana w przyszłości, później wam pokażę jaką chciałbym mieć. Na razie siedzi taka, no i działa. Tutaj chcemy suppressa, żeby go oczywiście zmaksować. Reduce extra damage from crit to jest bardzo fajny defensywny stat, wiadomo hub. Rezy trzeba było upchnąć, no bo tutaj co prawda mamy Purity of Elements, ale wiadomo rezów jest nigdy za mało. Trzeba je skapować. Tutaj mam lekko zoverkapowane nawet, to fajnie zawsze mieć. No i oczywiście Physical as Fire i Lightning też spoko opcja. Weaver też możecie sobie albo skraftować, albo kupić coś podobnego. Ja wybrałem na bazie Physicala, ponieważ cały Physical konwertujemy w Cold, więc to jest też spoko opcja. No, bardzo mocno damage'owy Quiver do momentu, kiedy nie ogarniemy mirrorowego Quivera, wystarczy jak najbardziej. Jeśli chodzi o flaszki, dużo ludzi lata Dying Sun. Ja dzisiaj rozmawiałem z Koksikiem, to jest widz, z którym mam kontakt na Discordzie. On w sumie ten build mi pokazał i inspirowałem się tym jego buildem. Podpowiedział mi, że Dying Suna ciężko sustainować na T17 i rzeczywiście Dying Sun krótko trwa, nie macie go cały czas, a jeśli chodzi o Taste of Hate'a, to też fajnie działa i defensywnie i ofensywnie. My jesteśmy w stanie go sustainować praktycznie całą mapkę, więc tutaj Taste of Hate lepiej wchodzi, więc flaszki oczywiście używamy takie. Oczywiście ja wam poba zostawię w opisie filmu. Także itemy mamy omówione. Przejdźmy może sobie teraz do poba. Dobrze, jeśli chodzi o poba, to tutaj też będzie kilka ważnych opcji, także nie polecam skipować tej sekcji. Tutaj sobie tego pobika omówimy na szybko. Jak widzicie, damage w tej chwili jest całkiem spoko, jak na taki setup to jest naprawdę ok. Oczywiście na stackach Headhuntera tego damage'u jest dużo więcej. No wiadomo jak działają headhunterowe buildy. EHP jest dosyć mało, ja miałem prawie 200 koła na tamtym buildzie, a i tak tutaj padam mniej. Jak się dobrze nastakujemy, to jest naprawdę super. Wiadomo, też trzeba uważać na mody na T17, bo one karają, ale jest w porządku z Survey też. Jak na taki build MF-owy Lightning Arrow, to naprawdę jest ok. Czyli staty mamy omówione, oczywiście mamy skapowane rezy. Chaos Reza nie udało nam się jeszcze skapować, ale możemy tutaj lepszego klastera wziąć właśnie na Chaos Rezy, także możecie, jak wam się uda skraftować, czy kupić lepszego, to tutaj tego Chaos Reza nawet można skapować sobie. Jeśli brakuje wam na przykład Inta lub jakiegoś Reza, to tutaj też możecie dodatkowy punkcik wziąć, zdjąć jakąś masterkę czy coś, wziąć sobie na przykład punkt w tym klasterze, w którym możemy też wziąć właśnie jakiegoś Inta, czy Reza, czy jakiś inny atrybut, którego wam brakuje. Jeśli chodzi o tatuaże, tutaj używamy tatuaży, ja dosyć sporo ich dałem na Movement Speeda, ponieważ na Movement Speed, no wiadomo, przyspieszy nam robienie mapy. Możemy tutaj też wsadzić trochę supresów, jeżeli nie macie 100% supresa, można to załatać tatuażami oczywiście. Zdejmujemy tutaj wiadomo dexa, więc też accuracy nam spada, bo każde dexterity podnosi accuracy, więc 5%, jakieś 5% na accuracy możecie powrzucać. Zróbcie to tak, żebyście mieli 100% hit chance'a po prostu. Ja jeszcze mam tutaj 10% szansy na blind wrzucone. No i reszta to, tak jak mówiłem, movement speed. Wiadomo, te tatuaże zróbcie pod siebie, pod swoją aktualną sytuację. Brakuje wam supresa, to wrzućcie na supres i tyle. Jeśli chodzi o klastery, tutaj mam powrzucone jewele. Ten jewel jest akurat troszkę budżetowy, tu mamy z damage overtime'em. Ja go kupiłem na razie za 40 hosów, żeby taki siedział, wiadomo, można zrobić te jewele dużo lepsze, czy to jak sobie sami skraftujecie, czy kupicie. Ja na razie leciałem na szybko.
żeby to już załatać, żeby to śmigało, żeby to wrzucić na YouTubka, wam pokazać. Wiadomo, tu sobie oczywiście ogarniecie lepsze, jeśli będziecie chcieli, ja też tak pewnie niedługo zrobię. Zresztą wypuszczę też drugi film o tym buildzie w niedalekiej przyszłości, jak już go zrobię tak porządnie, to zrobię wam update i pokażę, jak to będzie wyglądało, jak to można rozwinąć. Jeśli chodzi o, właśnie, bardzo ważna rzecz, convert. Bo nie mając quivera mirrorowego, nie mamy 100% konwerta. I jak to możemy załatać? Możemy wziąć albo tutaj te 4 punkty do masterki Cold Mastery i tutaj mamy właśnie 40% physical convert to cold damage, albo można to zrobić tak jak ja to zrobiłem, czyli kupiłem Watcher Saya z konwertem. Tutaj mam double hatred, bo też fajnie mieć flat kryta w Watcher Saju, tak jak ja mam. I drugi mod wziąłem właśnie Physical Convert to Cold. I w taki sposób to załatałem. I tak jak mówię, kolejną opcją jest oczywiście Cold Mastery. Albo można zrobić podwójny konwert na rękawiczkach, tylko wtedy stracicie implicit. W tym przypadku na rękawiczkach mamy Pierce 2 additional targets i Intimidate. Tutaj ten Intimidate oczywiście można 20% zrobić i to pewnie też podniosę. Więc w taki sposób to są jakby te 3 opcje, w które możemy zrobić konwert, zanim zdobędziemy ten lepszy quiver. Zapomniałem o jednej ważnej rzeczy, czyli Jewelu Lethal Pride i właśnie to dogrywam. Tutaj szukamy, ja mam 2 razy double damage i szukałem też, żeby mieć reduced extra damage from crit, ponieważ to jest fajna defensywna opcja, na damage, double damage jest oczywiście fajną ofensywną opcją. Oczywiście możemy tu 3 razy wcisnąć double damage i 3 razy reduced damage from crit i to by była super opcja. Ja na razie mam po 2. Oczywiście, jeżeli brakuje wam czegoś, to możecie sobie, o tutaj mam na przykład physical jako extra fire, no można tu jakieś jeszcze różne pierdoły inne wcisnąć, jeżeli nie możecie znaleźć jakiegoś, które będzie miał na przykład 3 double damage i 3 reduced extra crit, to właśnie na przykład 2 razy double damage, ale jakieś właśnie inne ofensywne opcje, pojedziecie bardziej budżetowo, a później może się pojawi jakiś taki, który chcecie lub zarobicie na takiego, którego chcecie, który będzie wam odpowiadał, także tutaj polecam przynajmniej te 2 double damage i 2 reduced kryty mieć. Ja takiego kupiłem za Divina, mi się udało wyrwać, więc jest taniutko, a później można go sobie zupgrade'ować. Daję wam jeszcze jeden szybki update'ik od Koksika, tutaj mi podpowiedział, nie wiedziałem o tym szczerze, to też jest ciekawa opcja. Na Unnatural Instinct też możemy powrzucać tatuaże, czyli jeżeli Unnatural Instinct daje nam te atrybuty, to tutaj możemy sobie rzucić dodatkowe tatuaże, na pewno fajnie to wiedzieć, to jest fajna opcja. Jeśli chodzi o przyszłościowe upgrade'y do tego builda, to na pewno będziemy chcieli dążyć właśnie do przekraftowania klaty. Tutaj Koksik miał coś takiego i myślę, że to jest spoko opcja, do takiego czegoś możemy dążyć. Tutaj oczywiście nawet można większy suppress zrobić, jak wam się uda. Chcemy mieć Simplexa, ten Simplex jest spoko, można też zamiast life'a mieć damage'owy, na przykład pod Projectile Speed i Projectile Damage, ten łączony mod. Ale crit multi life i quantity jest fajne, prawie 180 life'a to daje dużo survey na 17, które są deadly, więc tutaj to też jest fajny upgrade, ten Simplex. No i oczywiście ten mirrorowy quiver, o którym wam mówiłem, tutaj mamy właśnie te brakujące 25% konwerta z niego, no i oczywiście dużo damage'u, więc to jest też kolejny upgrade, który musimy zrobić. Tutaj nie patrzcie na tego Dying Suna, bo tutaj Koksik też to później na Taste of Hate zamienił, także do tego na pewno chcemy dążyć. I to są takie przyszłościowe upgrade'y, a teraz pokażę wam, co w ogóle farmię i jak farmię tym swoim buildem. Przede wszystkim roluję mapy stroną PoE.re, tworzymy sobie regex. Tutaj wybieramy modów, które nie chcemy, tutaj mody, które chcemy. Oczywiście chcemy barele, chcemy ten mod na barele, a mody, których nie chcecie, to oczywiście wybierzcie sobie takie, jakie dla waszego buildu są słabe. Ja tutaj wyłączyłem Reflect, wyłączyłem All Maximum Rezy, bo na Back to Basics bardzo mało rezów wtedy mamy. Cannot Leecha. Less Area of Effect to akurat nie sprawdzałem, czy na Lightning Arrowie przeszkadza w sumie. Nie wiem, to możecie sobie sprawdzić. Ja to wyłączałem na swojej Ice Nowie. Less Recovery Rate, Cannot Regen. Tu znowu te minus all rezy, ale za zwykłych mapek jest 17. No i jak już mamy tego regexa, to bierzemy sobie go, kopiujemy oczywiście, wrzucamy go do naszego map taba.
No i rolujemy sobie mapki chaosami, aż wejdzie nam taka mapka, którą chcemy. Ja tu powiedzmy już jakieś mapki mam. No jeżeli mamy skraftowaną mapkę, no to jest akurat słaba. Tutaj staramy się znaleźć przynajmniej powyżej 100% skarabów lub 100% currency, a najlepiej mieć i skaraby i currency. Jeżeli macie na przykład 60% skaraby, 70% currency, to też jest spoko. Ale generalnie polecałbym rolować tutaj, jak macie jeden mod, co najmniej 100%. No i oczywiście wrzucamy sobie mapkę. Ja używam Scaraba of Nemesis. Jego używacie, ponieważ chcemy mieć te 2 dodatkowe modifiery z rare mobów, bo to się przemnaża oczywiście przez Back to Basics i więcej modów Headhunter nasz pożera. Z tych mobków jesteśmy po prostu mocniejsi. 2 skaraby na beczki i 1 skarab na Hunted Traitors. To jest oczywiście od Fabgana z YouTube'a taktyka wzięta. Jeśli chodzi o Atlas Tree, to wygląda on następująco. Ja też wrzucę go wam w opis filmu. Będziecie mogli sobie wszystko skopiować, jeżeli chcecie tak farmić właśnie jak ja to robię. No i na koniec podziękowanie dla wspierających. Na razie jedynym moim wspierającym jest Ronti na YouTubie. Jeżeli chcecie zostać moim wspierającym, to oczywiście zapraszam. Dzisiaj ten film właśnie pojawił się wcześniej, wieczorem. Tak jak to skończę nagrywać i wrzucę, to będzie już na YouTubie dla wspierających, a od jakiejś godziny, powiedzmy 7-8 rano, będzie już dostępny dla wszystkich. Czasami filmy mogą się pojawić wcześniej dla wspierających, także zapraszam. Wspierający też mają dużo więcej benefitów oczywiście oprócz tego. Więc możecie sobie kliknąć wspieraj koło mojego kanału i zobaczyć, co to daje. Dziękuję wam wszystkim za wsparcie oczywiście i do następnego filmu. Siema!